Poza podstawowymi produktami można kupić tutaj laotańskie cuda w postaci szczurów i żab. I rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Co leży pod tą miską? To jest skryte. Dzień dobry. Dzisiaj czeka nas długi dzień. Zaczynamy go od ceremonii Sajba. Porannej jałmuży, która się odbywa codziennie w całym mieście i we wszystkich świątyniach. Miejscowi oferują jedzenie mnichom. To jest... Jezu, ile tych usług tu jedzie. Masakra. I to będzie ich jedzenie na cały dzień. Tradycja ma bardzo długą historię i właśnie idziemy to zobaczyć. I się obawialiśmy, że już trochę za długo spaliśmy i nie zdążymy, ale wszystkie te busy, które jadą za naszymi plecami, właśnie jadą na tą ceremonię. Ona z zasady jest bardzo kameralna, powinno być cicho, spokojnie, ludzie powinni uszanować to, co tam się dzieje, ale czuję, że będzie się dużo działo. Trzeba zachować odpowiednią odległość, nie można za bardzo nagrywać. Jest dużo takich zasad postępowania podczas tej ceremonii, ale to już jest złą sławą mówiąc, zobaczymy jak będzie. Tutaj są sprzedawcy, którzy nagadują na to, żeby kupić masę produktów. Nawet w czasie ceremonii trochę przeszkadzają i nawet lokalni się burzą, że oni tak postępują. A tutaj już Chińczyki czekają. Ceremonia miała się odbywać w całkowitej ciszy, no ale jak już wiedzieliśmy, że tu jadą te wycieczki, to już wiedzieliśmy, że nie będzie w całkowitej ciszy i generalnie ci mnisi już idą. I no, dostaliśmy się do takiego miejsca, które jest chyba mocno turystyczne, bo jest to główna taka ulica, na której się to zawsze odbywało i jest bardzo ładne. Jest 5 rano, ja nie mogę się wysłowić. Jest ładna sceneria. I tutaj się pierwotnie to zazwyczaj odbywało. No, my zdecydowanie zrobiliśmy do złego miejsca i zdecydowanie tu nie ma w ogóle klimatu i zdecydowanie nie polecamy Sakilamat. Napiszemy nazwę tej ulicy. Miała być ceremonia, bardziej wygląda jak festyn, nie? Ani tutaj nie ma ciszy, spokoju, nie ma takiego... To nie jest spirytualne doświadczenie. Z kolei w sumie przeszliśmy ulicę obok, Przecznicę i w sumie tam to było 5 miejscowych. I tam było tak kameralnie. Jest zdecydowanie inne uczucie, zdecydowanie inny klimat. I w ogóle widać, że jeśli nie patrzą na tych swoich darczyńców i tak dalej, nie mogą się uśmiechnąć, nie nawiązują kontaktu wzrokowego. Są tacy bardzo powściągliwi. Już wszyscy mnisi przeszli. Uczucia mieszane. Szkoda, że nie przeszliśmy na tamtą boczną alejkę wcześniej, kiedy szli tamtędy ci mnisi. No ale już trudno. Trochę później wyszliśmy niż normalnie powinniśmy. No, spanko. Bo jednak była to troszkę spanko. No i idziemy. Zobaczyć na poranny market. Pan jest bardzo... Pan jest bardzo... Myśleliśmy, że to jest bardziej jedzeniowy market, a to jest to samo, co wczoraj wieczorem widzieliśmy na night markecie. Night market tyle, że rano. No jest tutaj kilka takich jedzeniowych rzeczy. O, a tu maczety. Można kupić. O Jezu, jakie ryby, ale śmierdzi. O matko. Ale wali. Można też szerszenie kupić i larwy. O, staniczki. Tu jest coś, czego nie było. Tu są takie rzeczy normalne. Poza podstawowymi produktami można kupić tutaj laotańskie cuda w postaci szczurów i żab. I rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Co leży pod tą miską? To jest skryte. To jest taki jak bóbr. Jezus, ja wiem jak to się nazywa. Boże, zapomniałam jak to się nazywa. To wyglądało jak nasz bóbr, tylko nie było sierści i miało takie długie trzonowce. Nutria to też nie była. Nutria to też nie była, ale kurde, co to było? Coś podobnego do bubra. I jakiś duży, dziki gryzoń. Ale to było creepy na maksa. Ale w ogóle tam były też papuszki, takie kolorowe papuszki, miały poukręcane łby. Ten poranny market został również zdominowany przez chińskich turystów i
dużej części jest bardzo turystyczny. Myślałem, że to jest bardziej lokalny klimat, no ale siłą rzeczy przy takim napływie turystów, no to... No to w tym miejscu, bo jest też inny poranny market i no podejrzewam, że tam nie jest turystycznie. No tylko trzeba 2, 3, 5 kilometrów, nie no 5 nie, 4 kilometry mniej więcej trzeba jechać w tamtą stronę cały czas. Wszystkie te wycieczki z porannej ceremonii po prostu przyjeżdżają na to targowisko, więc no jest masa ludzi. Idziemy teraz na śniadanie do naszego hotelu, a czeka nas długi dzień, bo wypożyczamy skuter i spróbujemy nadrobić atrakcje, których nie mieliśmy okazji zrobić w Luang Prabang. Jak patrzę na tą pogodę, to ja nie wiem, czy my tam w ogóle dojedziemy, bo rzeka znowu wylała. Znowu się podniósł o 2 metry poziom, a droga do tych atrakcji prowadziła koło rzeki. Rzeka znowu wylała, także rozumiecie. Poszukujemy właśnie jakiegoś skuterka i takie skupy są po 120. Jakieś starsze modele są. Taka Honda Click 250. 250 to jest mega dużo. Taką Hondę mieliśmy w Bangbieng i płaciliśmy za nią 120. To jest nasz drugi rental. W początku zawołali 180, ale po dłuższych negocjacjach 150. Honda Click 125. Wygląda wizualnie jakby trochę przeżyła, ale nie jest tragicznie. To nie jest to samo co w Ponsavant. Proszę Państwa, tam Bartek na mnie czeka, bo zapomnieliśmy banh mi. Nasza rutyna skuterkowa. Pytamy o cenę, sprawdzamy skuter, robimy zdjęcia, sprawdzamy skuter, wybieramy kaski, jedziemy zatankować, płacimy i jedziemy. Google nam pokazuje, że godzinę będziemy jechać. No i prawdopodobnie tak będzie, bo tutaj ta droga nie jest taka, żebyśmy mogli jakieś zawrotne prędkości rozwinąć, ale widoczki są przepiękne, więc godzinę w takich widoczkach. Jezus, jak jest ładna pogoda w Laosie, Laos jest piękny. Ja już wczoraj mówiłam Bartkowi, że Laos generalnie ma taką super naturę, że to się nie dzieje, to jest po prostu piękne. No i dotarliśmy, proszę Państwa. Ile zapłaciliśmy za parking? 5000 za parking i mamy kilometr z parkingu do wodospadu. I z tego co widzimy zapłacimy 60 000 kipów od osoby, a lokalni 20 000. I jesteśmy już 2 minutki pod Meleksiu nas pan. W sensie podrzucił Meleksem. I idziemy do wodospadu, ale tutaj jest dużo tych pierdółek. Ale tutaj mogą być niskie ceny ze względu na dużą konkurencję i dużą przemiał turystów. Tak jak pamiętasz, w Jogjakarcie byliśmy pod Prambanan, jakie tam były ceny, a w mieście były 3 razy większe. A pod Prambanan były takie ceny, że za złotówkę kupiliśmy 10 bryloczków i za złotówkę można było kupić 10 magnesów, więc były mega niskie ceny. Bardzo ładne okoliczności przyrody tutaj są. Całkiem miło się spaceruje i nie jest tak gorąco. Zobaczcie, jakie duże drzewo. Ciekawe, ile lat ma to drzewo. Ale z jakiego obrosło. Ale duże drzewo, ale obrosło. Znaczy nie jest takie super duże, ale w porównaniu do innych, które tutaj widać, to jest ogromne. Ale nawala ten wodospad. On tutaj nigdy tak nie nawala. Ludzie mają normalne zdjęcia przy tym wodospadzie. Nie jakby kurwa huragan szedł. A my mamy ten zaszczyt być w bardzo nietypowych warunkach dla tego wodospadu. A nie tak jak wszyscy ładne zdjęcia. Może walniemy jakąś kawkę? Tak, ale pewnie jaka cena będzie. Ale pewnie jaka cena będzie. Waterfall to jest moim zdaniem top 1 ze wszystkich miejsc do odwiedzenia w Laosie, ale nie po Tajfun. To jest top 1 zdecydowanie, top of the top. Fajnie, że on tak napierdziela, nie? To robi ja wrażenie. Lubię, to robi wrażenie, on wygląda generalnie, no ale nie można się kąpać, nie ma niebieskiej wody. No ale jechaliśmy tutaj z pełną świadomością, że generalnie po tym tajfunie będzie brzydko. 17 kilokalorii straciłam. Myślę, że kawę z mlekiem mogę wypić. Docieramy do szczytu, 93 kilokalorie spalone. Tak obiektywnie, w tym klimacie, na tej wysokości spaliliśmy tyle, że średniej wielkości pizzkę moglibyśmy pochłonąć. Trzeba zapłacić za wejście do kawiarni 30 kipów. Mam nadzieję, że to w cenie jest liczone z napój. 30, proszę Państwa, za wejście do restauracji. I podobno kawka kosztuje 45. Ale mogliby pomyśleć, żeby menu nie zobaczyć. No bo skoro ja mam wiedzieć, co jest w tej restauracji i czy ja na przykład akurat będę chciała to zamówić. Różne są rzeczy, nie? Z ustce się włączył tryb złotówa i ona teraz liczy każdy pieniążek. Zuzka się tak zbuntowała na cenę, a my tu chyba z 1,5 godziny przesiedzieliśmy. Buchtę czasu spędziliśmy, naprawdę. Jak płacę, to wymaga.
Szybki toilet i ruszamy dalej. Oburzenia ciąg dalszy. 3000 kipów za toaletę, gdzie musiałam zapłacić za wejście do kawiarni, gdzie nie ma toalety i myślałam, że ta toaleta jest do kawiarni. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Ja rozumiem dla innych turystów, którzy tu przychodzą i nie wchodzą do kawiarni. Suza to jest taka mała drama queen, więc do tego musicie przywyknąć. 50 groszy zapłaciła za to. No dobra, no że zapłaciłam. 50 groszy za psi-psi. Nie chodzi o to, ile zapłaciła, tylko że w Jest ogóle drama. musiałam jako klientka restauracji płacić za toaletę. Ciężko jest lekko żyć. Jedziemy dalej. Jeszcze ostatnie spojrzenie na wodospad przed odjazdem. Akurat świeci słońce i mega ładnie widać te krople. Zaraz zobaczymy niedźwiedzia. Jezu, ja się strasznie jaram tymi niedźwiedziami. Ja w ogóle lubię zwierzęta. Generalnie księżycowe są większe od słonecznych i mają bardziej takie puszyste tutaj boki, takie ten kark i mają biały taki znaczek i dlatego się nazywają księżycowymi. W okolicy ich klatki trwają jakieś prace konserwacyjne i ten jeden księżycowy jest dosyć aktywny i cały czas chodził za ludźmi. Stawał na dwóch łapach i patrzył, co oni tam grandzą w jego okolicy, na jego terenach. To jest jedna z takich atrakcji, które dla mnie top of the top Laos moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem. W wielu miejscach nie byliśmy przez pogodę, przez złe drogi, przez załamanie, tajfun i tak dalej, ale warto było tutaj poczekać w Luang Prabang, żeby dojechać tutaj. Ostatecznie zleciało nam pół dnia, a mamy jeszcze trochę aktywności na dzisiaj. W ogóle nagraliśmy tyle na GoPro, że zaraz nie będziemy mieli pamięci, ale lecimy ostatecznie dalej. Popełniliśmy jeden kluczowy błąd, bo się nie posmarowaliśmy filtrem. No to znaczy Bartek popełnił ten błąd, bo Więc ja ja... już mam spaloną rękę, na przykład od jazdy na skuterze. Za chwilę mi się spali nos i wypalą okulary. A ja chciałam powiedzieć, że mój patent na to, że nie muszę używać filtra jest taki, że ja się po prostu nie myję, brud osiada mi na rękach i to jest moja Zuza kształtuje sobie naturalną skorupę na sobie. Tak jak bawoły taplają się w błocie, żeby ochronić się przed słońcem, to Zuza niedługo wskoczy na ten wyższy level i też będzie się bawić. Laotańczycy dzisiaj tak ładują, że to musi być jakieś święto i bardzo dużo jest imprez w ogóle po drodze i puszczają głośną muzykę. Tak ładują w tych garażach po drodze, że to jest niemożliwe i nie możemy sprawdzić, jakie jest święto, bo nie mamy internetu teraz, ale na pewno jest jakieś święto. To jest nasza upatrzona miejscówka na jedzenie i ja sobie zamówiłem ginger kurczaka. Jest bardzo świeży, bardzo aromatyczny, jest bardzo dobry. Ile kosztuje? 30 czy 35? 35. Tutaj wszystko 35 kosztuje oprócz zwykłego ryżu z omletem. A Zuza zamówiła sobie pad thaja, tudzież pud thaja. I to jest Zuzy pad thai. Weszłam komuś do chaty, bo zapomnieliśmy, gdzie wypożyczyliśmy skuter. I wszystko wygląda tutaj tak samo, każde drzwi tak samo wyglądają. No i weszłam komuś do chaty, ale chyba już widzę, gdzie my jesteśmy. Skończyły nam się internety w telefonie, a nasza wypożyczalnia jest zamknięta i musimy tam pisać do nich przez WhatsApp, ale nie mamy internetu i Bartek poszedł kołować kontakt Wi-Fi jakiś obok do sklepu. Zabrałem Wi-Fi od jakiegoś pancia i zadzwoniłem. Oni są bardzo pomocni. W ogóle sam typ podszedł i się zapytał, co potrzebuje. Nadszedł wieczór, więc i my nadeszliśmy na nocny market. Hi. Tutaj też jest banh mi. 45 najdroższa bułeczka. I później jest 50, ale są też za 30, 35, 40 tysięcy. Jestem głodna i chcę pancake'a. Jest kebab nawet. 65 tysięcy. Rollo kebab albo 100 batów. Znaczy 10 zł. Tak wygląda ta strefa jedzeniowa. Tutaj są kebaby.
Tutaj robią naleśniki. No to ja wezmę banana Nutella. Generalnie banana Nutella powinien kosztować około 25 000, bo tak było mniej więcej w innych miastach. Max 30 000, tutaj kosztuje 40 000. Po Ponsavant i po Wang Vieng jeszcze ostrożnie podchodzimy do jedzenia w Laosie. Jeszcze kupujemy raczej jakieś pierdoły. Pankejki zawsze są dobre. Nie da się Nie da spieprzyć się. pancake'a. Ostatnio myśleli, że nie da się spieprzyć sałatki ogórkowej. Przypomnieć Ci, jak smakowała? No i zapomnieliśmy powiedzieć, że ten nocny targ to jest turystyczny targ. Jak szukacie lokalnych wrażeń, to nie tutaj. Ostatecznie w zakresie jedzenia każdy coś znajdzie dla siebie, nie? Bo jest i europejska, jest amerykańska, jest lokalna, jest każda kuchnia koreańska, nawet jest kuchnia, więc na pewno ktoś coś dla siebie znajdzie. I nie miało być słodkiego dzisiaj, ale coconut waffle? No proszę Cię, no ja muszę 10 000 tego kosztuje. Już zjedliśmy słodkie, bo pancake był słodki przecież. No dobra, ale ja chcę coconut waffle. Sobie wezmę to. Bardzo dobre są. Nie będą Ci smakować, bo są takie umami. Pachnie jak festyn na osiedlu. Ale dzisiaj jest dużo rzeczy tutaj. Na tych straganach nie można kupić nic ponad to, co tak naprawdę znajdziemy w Tajlandii. No nie ubliżaj im, bo mają przecież mają te swoje szale i te swoje pasy. No ale to są takie Ludowe. pojedyncze rzeczy. Generalnie nie odbiega jakoś ten nocny targ od tego, co można spotkać w Tajlandii, co można spotkać w Wietnamie i tak dalej. Jest jakieś nawiązanie do swoich tradycyjnych wzorów. No i mają napisane Laos, nie? O, to jest takie samo jak Tajlandia na przykład, nie? No to są takie typowo takie tajskie rzeczy. Na przykład takie lampy są ręcznie malowane często albo robione bezpośrednio z kwiatów. To jest prasowany papier z kwiatami, z naturalnymi rzeczami. Ciekawe, jak to się zachowuje przez dłuższy czas. Boże, pani mnie tak rozprasza, że zapomniałam słowa. Ale one są ładne, one są godne uwagi. Jedna z takich niewielu pamiątek, którą można stąd zabrać. Tu jest też dużo takich, wiesz, na przykład te łyżeczki aluminiowe, które są przetwarzane, przetapiane z tych bomb. Na przykład to też tutaj można dostać. Są też malowane ręcznie te kartki pocztowe z mnichami i no oczywiście z nazwą była problem. Parasolki. Są które parasolki. można też dostać w Tajlandii, bo tam jest taka specjalna wioska, gdzie się tworzy Tak. takie parasolki. I można tutaj też dostać małe co nieco takie małe co nieco dla koneserów pewnych substancji. O, tutaj jest na przykład takie stoisko, gdzie piszą, że przetwarzają metal z bomb na to, żeby zrobić takie rzeczy. O, są Takie otwieracze do tego, tylko kurde, ja bym się bała, że to się, że wiesz, jak będę otwierać, to że to się trochę, bo to jest takie, ten metal jest giętki ogólnie, nie, że jest słaby, tylko jest taki, że może się odkształcić. Możesz ringa sobie kupić. Suza od jakiegoś czasu poluje na kapcioszki, ale one są trochę źle wykonane i są na krawędziach bardzo ostre i mogłyby obcierać. No właśnie się tego boję, ale nie każde są tak samo wykonane, nie każde są tak ostre jak ten. O, tu są rysunki też, które pani wykonuje ręcznie. Ładne one są, akurat te są ładne. Tutaj jest trochę bardziej lokalnie i tutaj faktycznie lokalni jedzą, ale czy ceny są jakieś super niższe? Wiadomo, mają Wydaje mi świadomość, się, że przychodzą że tutaj tak. turyści, więc dla nich jest wyższa cena pewnie, a jak lokalni przychodzą, no to mają. No już same sajgonki kosztują 30 000 tutaj, a na ulicy kosztują 25, a w innym mieście to w ogóle 15 kosztują, więc one nie są aż tyle warte. O, tutaj są kurczaczki z frytkami i takie szaszłyszki. Można sobie tutaj dostać. O, taką pierś z kurczaka, to akurat można było zjeść. Albo takie 3 skrzydełka. No oczywiście piwka też są. Tu piwko można. Dzisiaj tutaj jest trochę skromniutko. Większość osób jest na tym głównym targu, na którym my byliśmy. I tam jest multum ludzi. A tutaj tak pojedyncze osoby. Pizzka też jest. Restauracja też jest. Także każdy znajdzie coś dla siebie. No i są fajni też ludzie. No i to już końcówka naszego dnia dzisiaj, więc dobra, to na rapa.